Cześć! Witaj w 4. odcinku Przygód Druida. Po dłuższym zastanowieniu się doszedłem w końcu do wniosku, że ja nie kupiłem sobie jeszcze czarów. A ostatni raz je kupowałem gdzieś na 20 którymś levelu, jeśli dobrze pamiętam, chociaż nie mam też całkowitej pewności. Dlatego po wybraniu się na Jalachar kupiłem sobie czary i byłem już w drodze powrotnej do Thais. Ale złożyło się tak, że całkowitym przypadkiem, tak, przypadkiem, możecie mi wierzyć na słowo, odbiłem na lewo. Po drodze spotkałem pewnego rycerza o imieniu Oe, który stał sobie wraz ze swoim giermkiem nieopodal schodów na spot z Nightmare'ami. Po bardzo miłym przywitaniu weszliśmy głęboko na respa. A następnie do dziury, w której spotkaliśmy Grim Reapery. Och, od razu się przeraziłem, jak tam wszedłem. No dobra, żartuję, ale z mojej perspektywy było to samobójstwo. Ale z takimi towarzyszami miałem nadzieję, że uda mi się to przeżyć. To nie zmienia faktu, że i tak czułem się bardzo niepewnie w tym miejscu. Gdyby tylko coś poszło nie tak, to chwila nieuwagi, choćby niewielka, zakończyłaby się moją śmiercią. Ale nasz pobyt w tym miejscu i tak nie trwał zbyt długo. Po zabiciu zaledwie kilku Grimów, moi kompani uznali, że pora wychodzić, więc tyle się nacieszyłem, że wbiłem jedynie parę procent expa, ale dobre i to. Oe chciał, że fajnie by było, gdybym miał dostęp na spektry. To wróciłem sobie do depo, kupiłem sobie najpierw 50 żołędzi, a następnie oddałem je do NPC, żeby odblokować sobie zielony portal. A następnie poszedłem zrobić dostęp na spektry. Prawdę mówiąc, zrobiłem to tylko dlatego, że Oe obiecał mi podróż moich marzeń na Geyser Spektry. Ale niestety nic z tego nie wyszło, a zresztą może to i lepiej. Jak tak dalej będę cały czas boostowany, to 200 level wbiję do końca miesiąca. A to jednak trochę za szybko. No i co, na tym się skończyło, nigdzie więcej już nie szedłem, wróciłem tylko do Thais i skupiłem się na trenowaniu M-levela. Ostatnio zacząłem nagrywać swoje materiały z oryginalnym głosem, więc istnieje szansa, że od czasu do czasu uda mi się coś z tego wrzucić. W końcu wywaliłem tarczę i zastąpiłem ją spellbookiem. Dużo czasu musiało upłynąć, a zdecydowałem się to zrobić. Chociaż na dłuższą metę na pewno będzie to lepsza decyzja. Po przerwie poszedłem na Isavi. Przelosowałem sobie preję, dalej za darmo. Udało mi się trafić Lamasu, ale to wylosowałem sobie jeszcze w depo. Tu ja to mam szczęście ostatni, cały czas tak losuję te lepsze preje. Jako że był to prej na zwiększone obrażenia, no, to powiedzmy, że szkoda było to marnować. Zobaczyłem dużo mobków i mocno się przeraziłem, zleciała mi cała mana, trochę życia, pewnie przeżyłem na farcie. Można powiedzieć, że słabo się przygotowałem na tego hunta, dlatego że mogłem zabrać ze sobą Mightringi i SSA. A jako, że tego nie wziąłem, to byłem praktycznie na strzała, ale już widziałem w tym potencjał, exp leciał naprawdę szybko. Wbiłem 76 level, expa miałem trochę ponad 1-2 kk na godzinę i licznik stale wzrastał. Tylko że tak, miałem jeszcze XP boosta z daily, ale z drugiej strony ja się jeszcze tutaj nie rozkręciłem, więc nie miałem możliwości wykorzystać pełnego potencjału tego respa. W takim tempie wbiłbym tutaj 80 level pewnie w około godzinę, mniej więcej.
No i właśnie, Dead. Pierwsza śmierć boli najbardziej, co? W końcu zdaję sobie sprawę, że będzie ich więcej. Ed to nie ek, lecę na strzała. Niestety. Nie sądziłem, że pojawi się w tym miejscu tak daleko od Thais. Przelogowałem się szybko na Eka, żeby zostawić sobie pod drzewem jeden Charm of Solitude. Może powinienem nosić to ze sobą. Gdybym miał Inku, to nosiłbym tylko Aola w takich sytuacjach. A jako, że jeszcze go nie mam, to myślę, że warto mieć gdzieś schowanego takiego najtańszego czarma, tak żeby ten Twist of Fate jeszcze zadziałał. A zanim ukończę Inku, to minie jeszcze trochę czasu. Na pewno będę dążyć do odblokowania go jak najszybciej. Bo co mnie najbardziej boli w tych wszystkich śmierciach, to kupowanie blessów. Kasa to nie problem, tak samo jak i odrobienie strat. Ale bieganie po blessy? To jest jakaś porażka. Nienawidzę tego. Dobra, odkupiłem wszystkie blessy, wróciłem do Thais, zmieniłem sobie suple. Przelosowałem jeszcze Preya z Lamasu, dlatego że zdecydowałem się nie chodzić na Isavi za jakiś czas, żeby pobić też jakieś słabsze mopki. Udało mi się wylosować GS-y. No, szczęście dalej mam z tymi Preyami. A ten spot w okolicy Port Hope wydawał mi się być najlepszym miejscem. Dobra, pochodzę trochę na słabszym spocie, nic się przecież nie stanie. Teraz już wiem, że trochę się rozpędziłem, bo nie mogłem jeszcze zacząć taska na GS-y, ale jak już miałem darmowego Preya, to szkoda było go zmieniać. Exp wchodził z normalną prędkością, nadzwyczajnie normalną, nie licząc w tym XP boosta, którego jeszcze miałem z daily. Myślę, że ktoś inny z moim poziomem na pewno czułby się tutaj dobrze. Tylko właśnie, problem jest taki, że dopiero od 80 levela mogłem wziąć taska na GS-y od Grizzly Adamsa. A jako, że jeszcze nie miałem możliwości wzięcia tych GS-ów na taski, no to chodziłem, niby chciałem ten level wbić, ale wiecie, no nie było takiego szału jakiegoś wielkiego. Wbiłem 77 level i wróciłem do miasta. Tym razem popłynąłem na Svargrund. Trzeba zacząć robić jakieś questy powoli. Jako pierwszy rozpocząłem Barbarian Test, z tego względu, że myślałem o zrobieniu areny. Więc kupiłem sobie Honeycomb, od razu kilka sztuk w zapasie i poszedłem do Svena. No to co, do dna! Użyłem teraz rogu na wiaderku i musiałem iść przytulić misia. W ostatniej misji Barbarian Testu musiałem kupić 3 kubki miodu pitnego, musiałem się uchlać i to porządnie, a następnie musiałem znaleźć mamuta. Uderzyłem go i wróciłem z powrotem do Svena. I tak oto ukończyłem Barbarian Test. Teraz mogłem w końcu pójść na arenę. To był mój następny krok, który chciałem zrealizować w tym odcinku. Ach, to miało być wyzwanie, ale czekałem z tym zbyt długo. Wszystko padało niemalże na hita. Jeszcze przy odbieraniu nagród pomyliły mi się worki i zamiast prezentu wziąłem plecak. To trudno. To teraz jeszcze została druga arena. Podobnie jak poprzednio, nie było tutaj żadnego wyzwania. Wszystko padało bardzo szybko. Ukończyłem tą arenę i tym razem już wiedziałem, którą nagrodę mam wybrać. To tutaj miałem wybrać plecak. Nagrody z runami są najbardziej wartościowe.
To na pierwszej arenie się pomyliłem. Zamiast plecaka miałem wziąć prezent, a na drugiej arenie miałem wziąć plecak. Ale wracając do tych run. Na Antice Silver Rune Emblem z Great Fireball wartuje ponad 100k. Nie wiem jak to wygląda na innych serwerach, więc za bardzo wam nie pomogę, ale uważam, że to jest jedna z lepszych opcji. Gdy już miałem załatwione arenę, to wróciłem sobie na GS-y, bić dalej level w okolicy w Port Hope. Jeśli chodzi o trzecią i ostatnią arenę, to pewnie na nią wrócę dopiero po wbiciu 100 levela, także jeszcze sobie troszeczkę poczekamy. Tylko właśnie, żebym ja o tym nie zapomniał. Nie no, mam nadzieję, że nie zapomnę. Jak tak sobie chodziłem po GS-ach, poznałem tutaj kogoś po krótkiej chwili. Gość twierdził, że był tutaj pierwszy, mimo że zrobiłem sobie jedno okrążenie, to nikogo tutaj nie było. Listu też żadnego tutaj nie było, ale mieliśmy wejść w Team Huncie. Ale patrząc na to z drugiej strony, ja tutaj i tak miałem marnego expa na godzinę. W końcu gość przypomniał mi o spocie, o którym dawno zapomniałem, ze skarabami w okolicy Ankramon. Faktycznie była lepsza opcja. Normalnie powinienem tam expić od 50 do 80 levela, robiąc same taski. Podziękowałem mu za wskazówkę i poszedłem do Grizzly'ego Adamsa. Wziąłem sobie wszystkie potrzebne taski i popłynąłem na Darashię. Stąd będzie szybciej. Wziąłem ze sobą więcej supli, terra mantle i dodatkowo kilka terra amuletów. A teraz pierwsze kółko na spokojnie. Ten brak pewności i wyczucia jest zauważalny. Nie podobało mi się tutaj w ogóle. Ciągły paraliż doprowadzał mnie do szału. Ale jeśli chodzi o lepsze opcje, to miałem jeszcze kilka możliwości. Mogłem pójść na Minotaury na Oramont od 80 levela na GS-y pod taski, albo mogłem pójść na bardziej ryzykowne Isawi. Na chwilę obecną chciałem zrobić przynajmniej jednego taska. Dobiłem 78 level i jeszcze biegałem tutaj przez jakiś czas. Mniej więcej do połowy obecnego levela. Następnie wróciłem do miasta po suple. W międzyczasie zastanawiam się też nad tymi wszystkimi taskami. O expa na godzinę to ja tutaj wcale nie mam najlepszego, ale kto wie, może pewnego dnia uda mi się zebrać 100 punktów, wezmę taska na demony i uda mi się go ukończyć. Ale jeśli nawet, to w bardzo, ale to bardzo dalekiej przyszłości. Muszę się skupić, bo jest dużo. Kurwa, mam trapa, ja pierdolę. Wow. Prawie padłem. Później udało mi się znaleźć RPK do drużyny. Jedyne co było w tym dobrego to to, że task wchodził trochę szybciej. Bo exp był o połowę niższy. Zabiłem wystarczająco dużo skarabów do ukończenia taska, a niedługo potem wbiłem level. Oddałem taska na skaraby i poszedłem na bossa. Poleciało trochę prezentów, ale nic nadzwyczajnego. I tak oto doszliśmy do końca tego odcinka. Jeśli spodobał Ci się ten film, to możesz zostawić łapkę w górę, napisać komentarz oraz zasubskrybować mój kanał, dzięki czemu nie pominiesz przyszłych filmów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!